To była ważna informacja i prezydent Biden ogłosił ją z dumą. Kalifornijskie porty Los Angeles i Long Beach będą działały w systemie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. No i fajnie, powiecie, bardzo dobra wiadomość. Porty w Kalifornii będą bardziej ambitne niż zaleca to profesor Matczak. Tylko co z tego? Dlaczego właściwie Biden tak bardzo ekscytuje się tym, że porty będą otwarte dłużej? Dlaczego ktokolwiek w Polsce miałby się tą informacją przejmować? Czy to oznacza i czy to ma coś wspólnego z prezentami, które wkrótce dotrą do nas bądź nie dotrą na święta? Zapraszam na najnowszy Klubotygodnik. Żeby zrozumieć tę historię, trzeba zacząć od początku, a więc od pandemii, od początku pandemii, kiedy Amerykanie zostali zamknięci w domach. Bezrobocie zaczęło gwałtownie rosnąć. W Stanach Zjednoczonych ono osiągnęło 15 do 16% oficjalnie, a nieoficjalnie mówi się o tym, że nawet powyżej 20%. Z drugiej strony przestały działać restauracje, przestały działać sklepy, przestały działać punkty usługowe, w związku z czym konsumpcja spadła. Ludzie zaczęli wydawać mniej pieniędzy, ale to wcale nie oznacza, że zaczęli mieć mniej pieniędzy, ponieważ nawet dla tych, którzy stracili pracę, szybko znalazło się rozwiązanie. Rząd federalny zaczął dopłacać do stanowych zasiłków dla bezrobotnych i w krótkim czasie okazało się, że dzięki tym dopłatom te zasiłki w niektórych stanach są nawet większe niż wypłaty, które ci ludzie dostawali wcześniej. Oprócz tego najpierw Donald Trump, a później Joe Biden wprowadzili coś w rodzaju bezwarunkowego dochodu podstawowego, czyli jednorazową wypłatę dla każdego Amerykanina po prostu, bez żadnych warunków. W związku z tym pieniądze obywateli, którzy zaczęli mniej wydawać, dostawali zasiłki, zaczęły się mnożyć. Ludzie zaczęli mieć coraz większe oszczędności. I co ciekawe, po pewnym czasie przestali się obawiać wydawać te pieniądze, w związku z czym konsumpcja znowu zaczęła rosnąć. Ale restauracje, fryzjerzy, kina, część sklepów dalej było zamknięte, w związku z czym wydatki owszem rosły, ale nie na usługi, tylko na różne dobra trwałe. Ktoś zbyt długo siedział w domu i stwierdził, że ten dom już się trochę nie nadaje, trzeba go wyremontować. Zaczął kupować materiały budowlane. Ktoś musiał z konieczności pracować przed komputerem, zbyt długo patrzył w ekran swojego komputera gdzieś tam przez Zooma na kolegów z pracy i stwierdził, że ten komputer też już jest do niczego. Trzeba go wymienić. I zaczęło to być bardzo wyraźnie widoczne. Amerykanie zaczęli więcej wydawać na dobra trwałe i ten trend się utrzymał. Mimo że lockdown stopniał, mimo że coraz większa część gospodarki zaczęła się otwierać i coraz większa część usług zaczęła być dostępna, dalej Amerykanie więcej niż przed pandemią wydają na dobra trwałe. Co to oznacza? Że nagle w Stanach Zjednoczonych potrzeba dużo większej ilości konkretnych towarów. Dużo więcej niż przed pandemią. I tu zaczyna się problem. Bo wiele z tych produktów musi najpierw skądś przypłynąć. I ujmując rzecz najkrócej, amerykańskie porty po prostu się zapchały. We wrześniu i w październiku docierały do nas doniesienia, które mówiły o tym, że właśnie przed tymi dwoma portami w Kalifornii, przed Los Angeles i Long Beach, czeka około 70 kontenerowców, które nie są w stanie wpłynąć do portu, bo port jest zbyt zatłoczony, bo jakieś jednostki już tam są. Każdy z takich kontenerowców może pomieścić nawet do 10 000 albo i więcej kontenerów, w związku z czym można sobie wyobrazić, o jakich masach towarów tutaj rozmawiamy. I one czekają na wejście do portu nawet do 2 tygodni. Czekają, aż port wypuści inne jednostki, czekają, aż doki zostaną w jakimś stopniu rozładowane przez ciężarówki i pociągi. Ale tu pojawia się kolejny problem, bo ponieważ tyle tych kontenerów trafiło w jednym czasie do portów, to nawigacja po tych portach, załadunek kolejnych kontenerów właśnie na ciężarówki czy na pociągi trwa dużo dłużej trwa sama logistyka w porcie. Ciężarówki, które kiedyś odbierały ten towar, na który czekały w ciągu godziny czy 2, dzisiaj czekają 8, 10, 12 godzin, aż towar trafi na ich naczepy. W związku z tym wszystko to się jeszcze bardziej przedłuża. Jeżeli chcielibyście mieć porównanie do tego, jak to wyglądało w normalnych czasach, otóż w normalnych czasach na wejście do portu nie czekała żadna jednostka. Czasami jedna jednostka, 2 jednostki. Dzisiaj 70. To jest skala problemu. Trzeba jeszcze dodać, że te 2 kalifornijskie porty obsługują mniej więcej 40% wszystkich towarów, które wpływają do Stanów Zjednoczonych.
Co to oznacza dla przeciętnego Amerykanina? Oczywiście mnóstwo dyskomfortu. Chciałby kupić buty albo nowy samochód? Nie ma. Sklep chciałby sprzedawać te towary, zyskiwać na tym, że jest zwiększony popyt? Nie ma. Fabryka chciałaby produkować, ma wszystkie niezbędne komponenty, oprócz załóżmy jednego składnika, który musi przypłynąć z Azji? Stoi. Przedsiębiorcy zepsuł się samochód dostawczy i potrzebuje jakiejś jednej części chińskiego zamiennika, żeby ten samochód znowu jeździł? Trzeba czekać 3 tygodnie albo miesiąc. Samochód stoi, są straty. Po mediach społecznościowych krążą zdjęcia z amerykańskich sklepów, które na różne sposoby starają się maskować obecne niedostatki. Chyba najbardziej spektakularny przypadek to sklep, który zawiesił tapety, fototapety na regałach, tak żeby nie było widać, że nie ma tam produktów. Na tych fototapetach oczywiście wydrukowano półki pełne rozmaitej żywności oraz innych produktów, które normalnie powinny się tam znajdować i rzeczywiście z daleka wygląda, jakby regały były pełne. Dopiero kiedy podejdzie się bliżej, widać, że jest to tylko maskarada. No i w związku z tym amerykańskie media zaczynają się obawiać, czy w tym roku odbędą się święta. To znaczy, czy te prezenty, które Amerykanie zamówią, rzeczywiście trafią pod choinkę. Czy będzie dostatecznie dużo produktów w sklepach, żeby przygotować potrawy na świąteczny stół. Amerykańskie społeczeństwo w przyspieszonym tempie edukuje się o istnieniu czegoś takiego jak łańcuchy dostaw, supply chains. W największym skrócie łańcuchy dostaw to wszystko to, co powoduje, że jakiś produkt trafia na naszą sklepową półkę. Cały ten proces od momentu, kiedy pojawiają się jakieś surowce, te surowce są obrabiane, powstają jakieś półprodukty, w kolejnym miejscu te półprodukty są składane w gotowy produkt, on jest dokądś transportowany, magazynowany, przewożony następnie do punktów sprzedaży, no i voilà, możemy sobie coś kupić. Współczesne łańcuchy dostaw mają 2 ważne cechy. Po pierwsze, są globalne. Bierzemy surowce z Afryki, produkujemy jakieś podzespoły w Chinach, składa je fabryka w Malezji, a ostatecznie produkt trafia na rynek europejski. Po drugie, są bardzo dalece zoptymalizowane. Co to znaczy? Kiedyś zakład produkcyjny gromadził zapasy surowców czy półproduktów, które były mu potrzebne, żeby produkcja trwała. Ale potem ktoś zastanowił się nad tym procesem i doszedł do wniosku, że jest to wysoce nieefektywne, że to oznacza kupowanie jakiegoś, załóżmy, surowca dużo wcześniej niż potrzeba. W związku z tym wydajemy jakieś pieniądze i one przez długi czas się nie zwracają. Potrzebujemy większych powierzchni magazynowych, żeby gdzieś to przechowywać. Potrzebujemy zatrudnić ludzi, którzy będą te powierzchnie magazynowe obsługiwali. Krótko mówiąc, to wszystko generuje duże koszty. Jeżeli chcemy te koszty zmniejszyć, trzeba wszystko zorganizować w ten sposób, aby te półprodukty trafiały do fabryki dokładnie wtedy, kiedy będą potrzebne. Just in time. I właśnie w ten sposób to wszystko zostało zorganizowane. Taka konstrukcja łańcuchów dostaw miała oczywiście mnóstwo zalet. Można było brać różne produkty z tych miejsc na świecie, gdzie one były najtańsze, można było oszczędzać na całym procesie produkcji właśnie ze względu na ten mechanizm just in time. To powodowało oszczędności nie tylko dla producentów i sprzedawców, ale też dla nas. Mogliśmy kupować wiele tanich rzeczy, w związku z czym nie było powodów do narzekań. Ale przy okazji kryzysu okazało się, że ten system ma też co najmniej jedną poważną wadę. Jest bardzo mało odporny na turbulencje i właśnie w ten sposób docieramy powoli do sedna, czyli do odpowiedzi na pytanie, jakie przełożenie problemy w amerykańskich portach mają na sytuację w Polsce chociażby. Po pierwsze, i pewnie najbardziej oczywiste, jeżeli zapotrzebowanie na różne produkty wzrosło na tak ogromnym rynku jak rynek amerykański i teraz te produkty tłoczą się w tych kontenerowcach w amerykańskich portach i czekają na rozładunek, to jednocześnie oznacza, że o wiele mniej tych produktów popłynęło na inne rynki, co z kolei spowodowało, że również w innych państwach, na innych rynkach ceny rozmaitych rzeczy poszły w górę, a ich dostępność radykalnie się zmniejszyła. Druga część tej odpowiedzi dotyczy kontenerów, które jeżeli zalegają na nierozładowanych statkach i w zatłoczonych dokach, to jednocześnie nie ma ich w innych miejscach, na przykład w Chinach.
I to jest kolejny bardzo ważny problem, bo Chiny to jest tak zwana fabryka świata, miejsce, z którego wiele produktów wyrusza na inne rynki. Wśród 10 najbardziej zatłoczonych portów kontenerowych na świecie aż 7 to porty chińskie, a tymczasem nie mogą one pracować pełną parą, bo brakuje im tak podstawowej rzeczy, jak właśnie owych kontenerów. I oczywiście powodów, dla których tych kontenerów nie ma w odpowiedniej ilości, jest kilka, ale jednym z kluczowych jest właśnie fakt, że wiele z nich wciąż jeszcze nie powróciło do Chin ze Stanów Zjednoczonych. Opóźnienia w amerykańskich portach, opóźnienia w chińskich portach ze względu na chociażby restrykcje covidowe oraz ten ciągły brak kontenerów spowodował, że czas podróży produktów z Chin do Stanów Zjednoczonych, liczony od momentu opuszczenia przez jakiś produkt fabryki do momentu, kiedy produkt trafia na sklepową półkę, wydłużył się z mniej więcej 2 tygodni do ponad 2 miesięcy. O tyle dłużej trzeba czekać, aż produkty pokonają tę trasę. Oczywiście ten brak kontenerów spowodował jeszcze jedną rzecz. Cena transportu jednego kontenera wzrosła, co oczywiście znowu przekłada się na ceny poszczególnych produktów. I jeszcze trzecia kwestia, może drobniejsza niż pozostałe, ale pokazująca, jak w tym bardzo ściśle połączonym systemie jeden problem szybko się rozchodzi, zaczyna dotykać wszelkich innych kwestii. Otóż do niedawna było tak, że w Stanach Zjednoczonych kontenery, które trafiały do amerykańskich portów, były przeładowywane na przykład na wspomniane ciężarówki i jechały w głąb kraju, żeby dostarczyć produkt do miejsca docelowego. Kiedy ten kontener znalazł się już w głębi kraju, nagle stawał się dużo tańszy, dużo mniej atrakcyjny, bo był dużo dalej od wybrzeża i w związku z tym mogli na tym skorzystać na przykład amerykańscy farmerzy, którzy wykorzystywali go, by odesłać z powrotem w kierunku portu część jakiegoś swojego produktu, na przykład soi. Ale było i się skończyło, ponieważ w tej chwili ze względu na niedobór kontenerów dużo bardziej opłaca się je rozładowywać gdzieś w okolicy portu i wysyłać z powrotem do Chin, nawet puste, po to, żeby odblokować nieco te zablokowane trasy handlowe. Co to oznacza dla producentów soi? Ano, że transport na wybrzeże i dalej będzie kosztował dużo więcej. I tu znowu zaczynają się efekty dla całego świata, ponieważ Stany Zjednoczone są producentem mniej więcej 1/3 soi, która rośnie na całym świecie, która to z kolei soja jest elementem nie tylko naszej wegańskiej kuchni, ale z drugiej strony również karmy dla zwierząt takich jak drób, jak wieprzowina, w związku z czym przekłada się to bezpośrednio na ceny mięsa. Tak w największym skrócie wygląda odpowiedź na pytanie, dlaczego Biden się cieszył, kiedy ogłaszał, że port będzie odtąd pracował bez przerwy. To oczywiście był pewien sukces, bo zależało to nie tylko od, powiedzmy, władz portu, ale rząd musiał negocjować również z tymi największymi podmiotami odpowiadającymi za odbieranie tych towarów, jak z Amazonem czy z Walmartem, bo nie wystarczy zapewnić działania portu, trzeba również zapewnić te transporty, które będą towary z portu zabierały. Oczywiście Biden musiał się tym problemem zająć nie tylko ze względów na bezpieczeństwo dostaw do Stanów Zjednoczonych, ale również ze względu na zaniepokojenie wyborców, którzy najprawdopodobniej puste półki w sklepie w czasie świąt wybaczyliby mu o wiele trudniej niż fatalny finał wojny w Afganistanie, jakkolwiek bezdusznie to brzmi. Z polskiej perspektywy to oczywiście historia o tym, że jeżeli planujecie zamawiać prezenty na święta z Chin, to lepiej się pospieszyć, bo mogą przyjść na święta, ale wielkanocne. A tak już zupełnie na poważnie, to również dowód na to, jak bardzo ta pandemia i ten lockdown, który wydarzył się już ponad rok temu, będą wciąż jeszcze wpływać na nasze codzienne życie, również teraz i pewnie w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, oraz że z perspektywy takiego gracza jak Polska często niewiele od nas zależy, że ta układanka dzieje się często na zupełnie innym, wyższym poziomie. To tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście, jak zwykle, zachęcam Was do subskrybowania kanału Klubu Jagiellońskiego, tak byście nie przegapili żadnego z nowych klubotygodników. Zachęcam oczywiście również do zaglądania na portal Klubu Jagiellońskiego. Tam znajdziecie teksty, znajdziecie analizy, znajdziecie za darmo nasze raporty, znajdziecie również podcasty. W tym mój podcast po amerykańsku. Oczywiście zachęcam do słuchania wszystkich. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.